Witam Was serdecznie. Bardzo się cieszę, że tak wiele osób podziela moją pasję w malarstwie. Nie zapominajcie kliknąć subskrybuj oraz dzwoneczek. Dzięki temu będziecie mieć dostarczane informacje o każdym nowym pojawiającym się filmie. Jeśli natomiast chcecie zostać moim patronem, będziecie dostawać często nowe filmy dotyczące szkolenia z malarstwa. Wystarczy rozwinąć opis na dole każdego. Witam moi kochani, zapraszam Was na kolejną lekcję malarstwa. Dzisiaj troszeczkę inaczej. Pobawimy się nad takim bardzo prostym, ciekawie namalowanym obrazem, który będzie się zaczynał od naniesienia farb bezpośrednio z tubek. Będzie to bardzo proste. Myślę, że każdy bez problemu będzie mógł namalować ten obraz. Będzie niezwykle energetyczny i kolorowy. Będzie przedstawiał park w deszczu. Użyjemy do tego celu zaledwie kilku farb. Popatrzcie, zaczniemy od bieli, następnie użyjemy do tego jasnego błękitu. Użyjemy również błękitu paryskiego, czerni. Przygotowałam od razu gotowe, otwarte tubki, ciemnego różu, czerwieni, będzie to jasna czerwień, oraz żółci. Ta żółć może być ciut ciemniejsza, ale jeśli będzie cytrynowa, również będzie dobrze. Zaczniemy sobie od bieli. Popatrzcie, teraz specjalnie położyłam obraz na płasko, żeby móc nanieść farbę bezpośrednio z tubek i żeby od razu nie zdążyła mi spłynąć, bo będę potrzebowała jej więcej, tak, aby móc pracować szpachelką. A szpachelka, jak wiecie, wymaga sporej ilości farby. I tą szpachelką będziemy tym razem pracować już bezpośrednio na płótnie, łącząc ze sobą kolory. Zaczniemy sobie od góry. Tutaj teraz naniesiemy sobie kropeczki bezpośrednio bieli. Będzie to tak zabawnie wyglądało. Popatrzcie, takie guziczki, które będziemy sobie tutaj nanosić. Wy u siebie w domu również będziecie w ten sposób mogli śmiesznie sobie popracować. To taka troszeczkę dziecięca może zabawa, ale zobaczycie, że w efekcie wyjdzie nam całkiem ciekawy obraz. Teraz ten Cerulean Blue. Akurat tutaj przy tej firmie Art Equipment, której używam, oczywiście są to farby akrylowe. Pamiętajmy o tym, bo to jest bardzo ważne. Gdybyśmy tutaj użyli farb olejnych, wszystko by bardzo długo schło. Zapewniam przy takiej ilości i gęstości farby. Nakładam teraz ten jasny błękit i teraz nałożymy do tego jasnego błękitu nieco ciemniejszego niebieskiego. Może to być na przykład ciemny granat albo różne jego odcienie. Może to być błękit paryski albo po prostu ultramaryna. Każda firma w bardzo różny sposób nazywa te odcienie, więc w zależności od tego, jakie będziecie mieli farby, jakiej firmy, pewnie takie też będą nazwy. Teraz, moi kochani, naniesiemy sobie jeszcze troszeczkę czerni, ponieważ będziemy, popatrzcie, coraz bardziej przyciemniać tutaj to nasze niebo, bo tutaj właśnie będzie niebo i zaczną potem pojawiać się drzewa, które będą gdzieś w tle. W związku z tym potrzebujemy trochę ciemnego koloru. Ale przemieszamy jeszcze ten ciemny kolor właśnie z tym ciemnym granatem, żeby nie było za czarno. Więc pomiędzy czarne kropeczki pojawi się nam jeszcze ten granat. Dzisiaj taka naprawdę fajna zabawa, dosyć śmieszna. Można w domu nawet z dziećmi się tak pobawić. Myślę, że na pewno bardzo chętnie będą robić te kropeczki. Teraz, jak już mamy sobie, zobaczcie, chłodne odcienie, tutaj zrobimy taką strefę, gdzie będą się świeciły latarnie w parku. A to będzie oznaczało, że ta strefa będzie naprawdę ciepła i mocno oświetlona. Zaczniemy więc sobie od bieli. Tutaj znowu naniesiemy biel, która nam tutaj będzie ładnie rozświetlała te wszystkie kolory.
ale oprócz bieli pojawią nam się ciepłe barwy. I tak, od góry zaczniemy sobie z różem, ponieważ ten róż bardzo ładnie będzie nam współgrał tak naprawdę z tą ultramaryną. On będzie tworzył nam taki ładny fiolet w połączeniu. I na samym dole również od razu umieścimy sobie troszeczkę różu, bo będę chciała, żeby ta cała strefa, która będzie oświetlona, również była ładnie pocieniowana. Po różu bezpośrednio pójdzie jasna czerwień. To będzie taki już znacznie cieplejszy kolor i to samo tutaj zrobimy, popatrzcie na dole. Wymieszamy sobie róż z tą jasną czerwienią. No i teraz czas oczywiście na żółć, która tutaj w środku się pojawi. Ona jeszcze tutaj musi ładnie dojść. I teraz tak, widzicie już po samej kolorystyce, że pojawił się taki ciepły trójkąt. To będzie taka nasza perspektywa. Tutaj pojawi się droga, która będzie musiała mieć podobne kolory, ponieważ będą się odbijały na niej światła. Więc jeszcze tutaj popracujmy chwilę tymi ciepłymi barwami, wyciskając sobie przez środek żółć. Troszeczkę bieli, aczkolwiek już te odcienie muszą być nieco chłodniejsze od tych, bo tu będzie główne źródło światła naszego. Dodajmy sobie odrobinę znowu czerwieni i różu. Dobrze, ta strefa to będzie strefa deszczu. Nasz obraz będzie mokry, więc chodnik, po którym będzie szła postać, również będzie odbijał mokre niebo. W związku z tym te kolory muszą pojawić się bardzo w podobnym odbiciu. Skoro tutaj była biel, niebieski, popatrzcie, i ten granatowy, te kolory muszą się powtórzyć tak jakby w lustrzanym odbiciu. W związku z tym tutaj pojawi mi się granat. Między granatem pojawi się jasny błękit. Tutaj znowu już mi ta strefa będzie się odbijała ładnie na chodniku. Dobrze, i teraz trochę tej czerni, ponieważ tutaj była czerń, tutaj będzie jeszcze drzewo zaplanowane, to na dole niech będzie nieco ciemniej. No i jeszcze troszeczkę granatu. Dobrze, tutaj jeszcze dodamy troszeczkę czerwieni, żeby nie było za pusto. I moi kochani, niespodzianka do tego wszystkiego. Mamy przezabawny układ samych na razie kropek powyciskanych bezpośrednio ze świeżych tubek farb. Pokażę Wam również, w jaki nietypowy sposób możemy użyć narzędzia, jakim jest grzebień. Będziemy pracować grzebieniem, pokazując ślady wody na naszym chodniku. Ale na to przyjdzie jeszcze czas. Nie będziemy na razie podnosić naszego obrazu, ponieważ jak widzicie jest całkiem spora ilość farby. Gdybym podniosła teraz, grawitacja zadziała i farby zaczną nam spływać. W związku z tym popracujemy na razie jeszcze na płasko. Wykorzystamy teraz szpachelki różnej wielkości po to, aby połączyć na razie nasze barwy. Pamiętajmy o tym, żeby szmatka bawełniana zawsze była pod ręką, ponieważ aby nie pobrudzić sobie kolorów, ciągle tą szpachelkę trzeba będzie jednak przecierać. Zapraszam więc na nasz stolik. Zaczniemy sobie od góry. Na razie popracujemy nad bielą. Będziemy ją rozcierać, tak aby pokryć całe płótno. Popatrzcie, farby jest naprawdę sporo, ale jest nam absolutnie niezbędna po to, żeby uzyskać bardzo ciekawe struktury. Dochodzimy teraz do błękitu
I będziemy teraz pracować nad połączeniem jasnego błękitu, wprowadzeniem go właśnie na płótno, ciekawą od razu taką strukturką, popatrzcie. Na razie jeszcze staram się nie dochodzić do ciemnego granatu, czyli do tego błękitu paryskiego, ponieważ będę chciała teraz jeszcze połączyć biel z błękitem. Wycieram więc szpachelkę, żeby nie brudzić sobie za bardzo od razu bieli i od strony bieli będę teraz przeciągała w taki sposób farbę, aby tutaj pojawił się taki, popatrzcie, łącznik. Ten błękitny kolor delikatnie przeciągam tak nieregularnie w stronę bieli. Chcę, aby na końcu było najjaśniej. Wycieram szpachelkę i tutaj pozostaje już prawie przy samej bieli. W ten sposób pojawił mi się melanż, czyli takie łagodne przejście od najjaśniejszego do najciemniejszego koloru. Przechodzę teraz sobie w strefę granatów. I znowu podobna sytuacja. Najpierw pracuję granatami, nie łączę jeszcze na razie z czernią. Staram się jeszcze tą czerń omijać, bo nie chcę za bardzo zbrudzić sobie jasnego błękitu. Cały czas, zobaczcie, w jedną stronę pracuję szpachelką, w górę, w dół, w górę, w dół. W ten sposób tworzę taką bardzo ładną fakturkę, która łączy te wszystkie kolory w całość i również pomaga mi w pokazaniu tak naprawdę deszczu. To jest bardzo dobra zabawa i technika do tego, żeby nauczyć się dobrze pracować szpachelką. Mamy wyciśnięte grube ilości farby i tak naprawdę bawimy się i uczymy zarazem. Zobaczcie, bardzo ładna, ciekawa strukturka, która pojawia się poprzez pracę właśnie w taki sposób szpachlą. To jest bardzo dobre ćwiczenie właśnie na tą technikę. I znowu wycieram sobie szmatką, popatrzcie, szpachelkę i postaram się teraz poprzeciągać nieco ciemnego granatu w stronę jasnego błękitu. I w ten sposób pojawi mi się znowu bardzo ładny, nowy, taki ciekawy łącznik. Zwróćcie uwagę, że ta technika malowania daje nam możliwość pokazania bardzo żywych i bardzo czystych kolorów. Zaczyna to bardzo ładnie wyglądać. Teraz przejdziemy sobie w strefę ciemniejszą, czyli pracujemy tym razem, popatrzcie, czernią. Tą czerń od razu będziemy sobie troszeczkę tutaj łączyć z tym granatem, który jest w dole. Chcę uniknąć takiej sytuacji, że ta czerń jest taka bardzo smolista. Chciałabym, aby jednak ona popracowała sobie trochę z tym naszym ciemnym granatem. Nie chcemy, żeby nasz obraz był ponury, w związku z tym ta ciemna strefa nie będzie taka zbyt duża. I dalej łączę sobie cały czas. Najważniejsze jest w tym momencie to, aby ładnie pokryć, popatrzcie, wszystkie miejsca na płótnie, tak aby później nie wychodziły, nie zostawały nam takie po prostu puste, nieestetyczne elementy. Farby jest wystarczająco dużo na to, aby uzyskać od razu bardzo ładne, ciekawe faktury szpachelką. Jeśli jest jej gdzieś mniej, zawsze możemy z miejsc, które są przepełnione właśnie farbą, przejąć sobie nieco materiału. A szpachelka jest właśnie doskonałym narzędziem do tego. I teraz delikatnie przechodzę znowu sobie od czerni w strefę granatu i w ten sposób tworzę sobie łącznik. Kolejny łącznik, kolejny piękny melanż.
No i moi kochani, skoro jesteśmy cały czas na razie przy takiej strefie kolorystyki chłodnej, to znaczy przejście melanżu od bieli poprzez błękit jasny, ciemny granat aż do czerni, dobrze by było, gdybyśmy przepracowali tymi samymi kolorami od razu całą strefę, która pojawi się na chodniku, mokrym chodniku, który odbije nam piękne kolory nieba. W związku z tym znowu przecieram szpachelkę i zaczynam od granatu. Robię dokładnie to samo, ale teraz zmieniam nieco kierunek. Będę starała się teraz pracować w dół, już nie w bok, tylko w dół. I to też będzie miało znaczenie, aby pokazać nam różnicę pomiędzy niebem, czyli tym padającym deszczem, a już stałym lądem i układającymi się światełkami właśnie w dół. Popatrzcie, czyli teraz już w pionie od góry do dołu, przekładając szpachelkę, znowu zaczynam łączyć sobie nasze barwy. Staram się jeszcze na razie nie dotykać do tych czerwieni i żółci, na to przyjdzie jeszcze czas. Na razie delikatnie pracuję sobie kolorami chłodnymi. Szpachelka mi się dzięki temu nie brudzi i nie pojawiają się nam niepożądane barwy. No na razie chcemy uzyskać taki piękny efekt odbicia tego, co dzieje się na tle nieba. Więc granat znowu, aż do tego miejsca. Popatrzcie, tworzy się taki bardzo ładny trójkąt tego odbicia oraz od razu perspektywa zbieżna, która w tym miejscu gdzieś się zbiega na naszej linii horyzontu. I jeszcze najciemniej będzie na samym dole. Będzie to miało tutaj dokładnie to odbicie. I staramy się, żeby pokryć dokładnie wszystkie płaszczyzny, żeby nie było żadnych niepotrzebnych pustych miejsc. Nie jest to trudne, ponieważ farby jest naprawdę bardzo dużo naniesionej na nasze płótno i możemy bardzo pięknie wręcz rzeźbić sobie. Przecieram szpachelkę i jeszcze stworzę troszeczkę więcej łącznika, czyli takiego bardzo łagodnego, poparcie pięknego przejścia, tak aby nie było takich zbyt drastycznych linii pomiędzy naszymi barwami. Niech one w sposób taki delikatny i łagodny przechodzą we własne odcienie. Dodajmy jeszcze odrobinkę tych jaśniejszych kolorów właśnie tutaj, gdzieś na tą czerń, żeby przełamać zbyt może dużą płaszczyznę cienia. Za każdym razem jednak proponuję przecierać szpachelkę, bo wówczas zamiast jasne na ciemne będziemy przenosić sobie tą czerń i brudzić tą powierzchnię. O tym naprawdę należy zawsze pamiętać. Szpachelka jest o tyle wygodnym narzędziem, że nie musimy tak jak pędzla za każdym razem jej po prostu myć i wycierać, ale wystarczy po prostu przetrzeć z tej powierzchni metalu farbę. Ona bardzo ładnie, szybciutko się nam czyści. Dobrze, teraz już mi się podoba. Nie ma za dużo czerni, popatrzcie, jest piękne, łagodne przejście. No i teraz czas na naszą całą tutaj strefę barw ciepłych. Pojawiają się, ponieważ na naszym obrazie będą świeciły się latarnie wieczorem w parku, a latarnie, jak wiemy, dają nam piękne, ciepłe światło. I to światło będzie również ingerowało w otoczenie, a mianowicie w drzewa i część naszego chodnika. Więc zaczniemy sobie od czystych barw. Mamy połączenie bieli, popatrzcie, z różem. Staram się na razie nie dotykać tych ciemnych miejsc, celowo po to, aby nie zbrudzić sobie kolorystyki. Robimy to dosyć ostrożnie, na to za chwilę przyjdzie czas, ponieważ to miejsce również musimy w jakiś sposób połączyć. Ale starajmy się to wszystko zrobić w taki sposób, aby uniknąć zbyt dużego pobrudzenia tych naszych płaszczyzn, które przecież muszą być bardzo tutaj czyste. Cały czas wycieram szpachelkę,
pracując w kolorystyce bardzo jasnej, czystej i ciepłej, pozostawiam taką fazę oddzielającą na razie te nasze barwy, bo my pracujemy cały czas, pamiętajcie, na bardzo mokrej farbie, mokrym podkładzie i każde nasze dotknięcie jest silną ingerencją w łączenie się barw. W związku z tym musimy tutaj pracować już nieco ostrożniej, tak aby nie zbrudzić sobie całości, bo później no niestety trzeba będzie wszystko suszyć i od nowa nakładać kolory, więc tutaj postarajcie się ostrożnie pracować. Farb jest naprawdę dużo, ten obraz staje się taki, poparcie, bardzo efektowny, taki bardzo mięsisty, zupełnie jak płaskorzeźba. Moja szmatka też już jest coraz brudniejsza. Jeżeli będziecie widzieli taką sytuację, że zaczyna się ten kolor brudzić o szmatkę, trzeba ją po prostu wymienić, ale możecie używać również na przykład ręczników takich papierowych, jednorazowych, chusteczek toaletowych, papieru nawet toaletowego, jeśli nic innego nie macie pod ręką. Aczkolwiek tego typu szmatki są po prostu wygodne. Zawsze można sobie taką szmatkę stworzyć z jakiejś starej podkoszulki bawełnianej. Ona bardzo ładnie wyciera nam tą szpachelkę. Dobrze. I teraz staram się, aby ten ruch szpachelki również był, poparcie, taki skierowany ku dołowi bardziej, tak jak tutaj ta cała strefa naszego chodnika. Niech ten ruch połączy się, tak aby faktury wyglądały na podobne poziomy. I staram się tutaj też, aby nie było żadnych pustych miejsc. Na razie pięknie łączę sobie wszystkie barwy ze sobą, nic mi się jeszcze tutaj nie pobrudziło. Udało mi się zachować taką czystość. Pamiętajcie, że jeżeli wycisnęliście gdzieś za mało farby, możecie pobrać podobne kolory z innych miejsc, gdzie tej farby jest naprawdę znacznie więcej. Dobrze, połączymy sobie jeszcze tutaj troszeczkę tej właśnie żółci. I już teraz delikatnie będę starała się połączyć tutaj, kochani, te strefy, czyli tych kolorów ciepłych z kolorami zimnymi. Zabawa jest naprawdę fantastyczna podczas malowania takiej pracy. Naprawdę, jeżeli ktoś ma możliwość, można absolutnie do tego również zaangażować dzieci. Jest to naprawdę, wierzcie mi, wielka frajda. Łączymy sobie teraz kolory. Przechodzimy właśnie w taki sposób dosyć delikatny do miejsc, które są, widzicie, bardzo kontrastowe. I teraz musimy delikatnie zlikwidować zbyt ostre krawędzie, czyli przenosimy sobie nieco jaśniejszego koloru w strefę tej czarnej naszej plamy, ale za każdym razem pamiętajmy, i to jest bardzo ważne, żeby wycierać szpachelkę. W innym przypadku wszystko za chwilę się by połączyło po prostu w taką bardzo brzydką, nieładną, po prostu czarną plamę. Mielibyśmy wrażenie takiego zbrudzenia, a no, naszą taką konwencją w zasadzie tego obrazu jest absolutne zastosowanie barw czystych. Mamy połączenie zarówno ciepłych, jak i zimnych kolorów.
Dobrze, i to samo spróbujemy jeszcze odrobinę tutaj zadziałać tak, aby tymi barwami wejść troszeczkę w błękit. I tutaj, popatrzcie, ta żółć, która zaczyna ingerować w błękicie, ona daje nam takie przepiękne kolory, zobaczcie, zielone. I ta zieleń też tutaj bardzo pięknie i żywo wygląda. Czyli stworzyliśmy zupełnie nowy kolor, który nie był tutaj uwydatniony bezpośrednio stópki, ale powstał właśnie z połączenia tych innych barw. Bardzo ładna, ciekawa tutaj kolorystyka, wręcz taka tęcza na szpachelce nam się pojawiła. Bardzo efektownie to wygląda. Takie refleksy świateł. Możemy delikatnie zrobić tutaj właśnie takie piękne połączenie, gdzie łączą się barwy ciepłe z zimnymi. No dobrze, moi drodzy. No to mamy w zasadzie tło w połączeniu ze szpachelką gotowe. Na tym etapie możemy wyczyścić szpachelkę i przestawić nasz obraz na sztalugę. Będzie nam wtedy łatwiej malować, ponieważ będziemy widzieli wszystko bezpośrednio przed sobą. Obraz jest przestawiony na sztalugę, a teraz przygotowałam sobie na palecie dokładnie te same barwy. Jeżeli będą mi potrzebne do uzupełnienia czegoś, do malowania, będę dokładnie z nich korzystać. Nie dodajemy nic innego. Kolorów mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a tak naprawdę 5 plus biel i czerń. I tylko z tego korzystamy i dzięki temu powstaje nam niezwykły, bardzo kolorowy, bardzo pozytywny obraz. Wymienimy sobie ściereczkę na czystą. Wam to też proponuję. Przyda nam się jeszcze na pewno. Siądźmy teraz przed sztalugą i skupmy się na kolejnych etapach naszego malowania. W tym momencie mamy niebo, to jest nasza strefa nieba. Tutaj pojawiło się nam mocne rozświetlenie. Chciałabym, żeby to był właśnie chodnik. Tu fragment chodnika tutaj. Stąd posadzimy jeszcze drzewa i ustawimy lampy. Pojawi się również postać. Ponieważ obraz jest bardzo gęsty w farbie, bardzo strukturalny. Musimy tak naprawdę pracować głównie szpachelką. Pędzel tutaj już nam niewiele da na tym etapie, chyba że wysuszymy wszystko i będziemy się starali nanosić efekty pędzlem. Ale suszenie tej pracy będzie bardzo mozolne i bardzo długie. Musielibyście obraz po prostu na kilka godzin pozostawić, ponieważ ja będę pracowała cały czas z Wami tutaj na żywo. Popracujemy właśnie na tej mokrej strukturze i spróbujemy za jednym zamachem po prostu namalować obraz. Biorę w związku z tym szpachelki, mam tutaj też taką dużą szpachlę i teraz spróbujmy sobie wyznaczyć tak naprawdę naszą perspektywę. Chciałabym, aby tutaj pojawiła się linia horyzontu. Przejadę sobie więc w taki sposób szpachelką. Teraz już widzimy wyraźnie, co się dzieje. Tutaj będzie szedł chodnik, o którym mówiłam. To jest dalsza część jeszcze tego chodnika. A tutaj stąd pojawią się już drzewa. I zaczniemy od naszkicowania po prostu pni. Te pnie będą ciemne, więc maczam szpachelkę w czarnej farbie i staram się na tej mokrej płaszczyźnie namalować sobie ciemne takie pnie drzew, które będą rosły sobie rządkiem tutaj wzdłuż chodnika. Niech one nie będą takie bardzo regularne jak zapałki, niech one będą gdzieniegdzie powyginane, wtedy będą naturalniej wyglądały. Dobrze,
Ponieważ mam już tutaj pnie, chciałabym jeszcze od razu pokazać, że te drzewa idą również ku górze, ale ponieważ to jest bardzo ciemna płaszczyzna, więc wezmę sobie tym razem jaśniejszy błękit i tym jaśniejszym błękitem pokażę również drzewa, które idą do samej góry. To będzie taki trzeci plan. Nieco rozbijemy tutaj tą właśnie taką bardzo ciemną strukturkę. Dobrze. Po tej stronie, po lewej, również chciałabym pokazać fragment ciemnego drzewa, ponieważ tutaj jest bardzo jasno, więc ładnie kontrastem możemy pokazać gałęzie. Niech te gałęzie tutaj będą takie widoczne. Możemy, przeciągając również bokiem taką długą, zobaczcie, szpachelkę, pokazać taki szerszy nawet fragment pnia, odsłaniając nieco fragment obrazu, który jest po prostu pod spodem. Czyli odsłaniając takie spodnie, wierzchnię możemy pokazać w bardzo ładny sposób, zupełnie nową przestrzeń w innym kolorze. Dobrze, mamy już fragment drzewa, który wyłania nam się z lewej strony obrazu. Weźmiemy sobie teraz mniejszą szpachelkę. Tą zostawimy, będzie nam na pewno jeszcze potrzebna. Natomiast teraz mniejsza szpachelka pokaże nam, w jaki sposób namalować tutaj jeszcze bardziej dokładnie te drzewa. Pobieram sobie żółć, jaśniutki taki kolor i postaram się nieco zmienić strukturkę tych drzew, tak żeby one mi się bardziej jeszcze wyłoniły na tle tego, co tak naprawdę tutaj dzieje się w tle. Czerwień, róż, biel, żółć to będą te kolory drzewek, które będą pięknie oświetlone później właśnie przez latarnie, które tutaj też w pewnym momencie zostaną zbudowane. Na razie staram się popracować nad samym układem koron tych mniejszych drzewek, żeby one zaczęły się poparcie odróżniać nieco kształtem od reszty. Muszę to robić bardzo ostrożnie. Widzicie, jak kolory tutaj mocno mieszają się już ze sobą. I one niestety mają tendencję do tego, aby szybciutko się brudziły, łącząc na przykład z ciemnymi odcieniami, a chcemy tego uniknąć, więc cały czas musimy wycierać tą szpachelkę i niestety pilnować tutaj tej czystości. W pewnym momencie zaczynają wchodzić w fazę zieleni, ale akurat ta faza zieleni, czyli połączenie, zobaczcie, żółci z czernią jest bardzo ładna. Trzeba tylko uważać, żeby pozostała właśnie jeszcze taka czysta, nie za bardzo zbrudzona. Pojawił nam się piękny nowy kolor zielony. On również może być tak oświetlony przez latarnię, bo przecież generalnie te drzewa będą zielone, ale one tylko tak wyglądają, ponieważ jest ciemno i jeszcze na dodatek pada deszcz. Pomaleńku zaczynają nam się wyłaniać. Takie malarstwo jest bardzo impresjonistyczne. Samo słowo impresjonizm oznacza wrażenie. W związku z tym, zobaczcie, malujemy bardzo szybko i samo malarstwo jest bardzo wrażeniowe, nie jest takie szczegółowe, dokładne, ale my skupiamy się przede wszystkim tutaj na fakturze i kolorze. Tego typu obrazy najlepiej jest oglądać z daleka. Z bliska widzimy jedynie same jakieś mocne, intensywne plamy, natomiast im stajemy dalej, tym obraz bardziej wyłania się nam jako konkretne kształty. Dodam sobie teraz nieco jeszcze błękitów, ponieważ
Tutaj będą latarnie oświetlały nam całość, więc tak naprawdę stąd idzie jasna strefa, a dopiero gdzieś od tego miejsca wchodzimy w tą strefę cienia i nocy. Dobrze, mamy piękny błękit. I teraz, kochani, na tym etapie pokażę Wam, jak zastosować grzebień. Obiecałam, że namalujemy coś grzebieniem. Spróbujemy teraz popracować tutaj nad chodnikiem, tak aby uzyskać takie ciekawe efekty odbicia wody na chodniku. Przykładam grzebień, popatrzcie, w taki sposób. I delikatnie przeciągam nim po prostu. Zobaczcie, jaka fantastyczna strukturka się zaczyna tworzyć. Układając grzebień w taki sposób, pojawiają mi się odbicia i fale na naszym chodniku, który jest ewidentnie mokry. Grzebień potrafi mieć bardzo ciekawe zastosowania. Możemy nim również przenosić kolory. Zobaczcie, od tego ciemnego przeszłam teraz w jaśniejszy kolor i pojawiły się od razu ciemniejsze ślady. Wycieram sobie również nadmiar farby z grzebienia o naszą szmatkę, która jest tutaj cały czas bardzo przydatna. I przejdę sobie jeszcze na tą strefę nieco, ponieważ tutaj również mamy chodnik i on ma także odbicia wody na sobie. Bardzo ciekawy efekt, który można naprawdę zastosować w wielu również abstrakcjach. Ta farba w fantastyczny sposób nam się tutaj rozciąga takimi bardzo, popatrzcie, cieniuteńkimi, drobnymi fakturkami. Leciuteńko, delikatnie. Bardzo interesująco zaczęło to wyglądać i nieco, zobaczcie, zmieniło strukturę w porównaniu z tym, co tutaj się dzieje. Możemy również jeszcze tym grzebieniem przeciągnąć delikatnie w górę. Pokażemy wówczas jeszcze tutaj taką strefę inną nieco, na której zaraz zrobimy jeszcze dodatkowo właśnie pnie drzewek. Te drzewka możemy również powyciągać taką stroną ostrą grzebienia, zobaczcie. Również pojawi się bardzo ciekawa struktura, w ten sposób możemy pokazywać również cieniutkie gałęzie. Jeszcze dociągnę nieco tutaj elementów. Dobrze. Fantastycznie. Tutaj też jeszcze niech się pojawi kilka gałązek od tego drzewka. Pracujemy w mokrej farbie, więc tak naprawdę korzystam z tej farby, modelując jeszcze dodatkowo wydrapywaniem bardzo ciekawe struktury, popatrzcie, i elementy. Bardzo gęsto mamy już tutaj. Czas na nasze latarnie. Te latarnie oczywiście zrobimy dużą szpachlą, w inny sposób będą absolutnie niewidoczne, ponieważ tutaj mamy bardzo jasne płaszczyzny, ciepłe. Spróbujemy sobie wziąć czerń, nieco granatu i bokiem szpachelki, zobaczcie, mam na tej wielkiej, grubej szpachli całkiem sporo farby, ale ona znajduje się tylko tutaj na krawędzi, ponieważ ja będę chciała teraz największą lampę właśnie umiejscowić w taki sposób, przeciągając tylko delikatnie, zobaczcie, farbę z mojej szpachli i ona w tym momencie już buduje mi dodatkowy, od razu jakby gotowy element mojej latarni. Pociągam nieco wyżej,
ale troszeczkę ją pogrubię. Chcę, żeby się różniła od tych drzewek, które są z tyłu, ponieważ to jest latarnia najbliżej nas, ona ma prawo być naprawdę całkiem spora. Ta latarnia będzie w taki sposób, popatrzcie, wyglądała, będzie miała dwa takie wygięte łuki, które wydrapię sobie właściwie końcówką szpachelki. I teraz drugą małą szpachelką, również przetartą, czystą, spróbujemy wydrapać sobie od razu takie, popatrzcie, zakończenie naszej latarni. To będą takie duże, wielkie dwie kule. Dlaczego ja je wydrapuję? Ponieważ ja chcę, żeby one były naprawdę jasne i czyste w kolorze. Jeżeli dam na mocne, tutaj grube faktury, jasny kolor, on mi się po prostu szybko zbrudzi. Trudno go będzie uzyskać. Natomiast jeżeli przygotuję sobie powierzchnię i najpierw zdrapię inny kolor farby, łatwiej oczywiście będzie mi narzucić to światło. Teraz bokiem szpachelki nieco wprowadzę takiego światełka, zobaczcie, na krawędź tutaj tego stelażu całego latarni. Niech to się również odrobinę nam zaświeci, będzie lepiej widoczne. No i teraz muszę sobie gdzieś w czyste miejsce przetrzeć tą szpachelkę, tak, aby była naprawdę czysta, żeby mi nic tutaj się nie zbrudziło. Chociaż pracujemy naprawdę w grubych, mocnych kolorach, pobieram biel, odrobinkę dosłownie żółci i postaram się taką grubą płaszczyzną, naprawdę czystą, nanieść farbę. Muszę bardzo dużo pobierać farby, popatrzcie na szpachelkę, tak aby ona rzeczywiście została tutaj w miejscu, gdzie jest pożądana i o takim kształcie. Można taką szpachelkę przetrzeć sobie również o tekturkę. Jeszcze odrobinę tutaj brudku zlikwidujemy i jest świetnie. Mamy bardzo, zobaczcie, mocny, ładny, taki biały kolor z odrobinką dosłownie żółci. Z drugiej strony zrobimy dokładnie to samo. Nanosimy pomału, ale sporą, grubą ilość tej farby. Przecieram sobie tak, aby upewnić się, że ta szpachelka naprawdę jest czysta, bo z bielą bardzo szybko łączą się inne kolory i brudzą niestety. Dobrze. Jeżeli mamy gdzieś za dużo, oczywiście wystarczy to zgarnąć. Musimy nanieść sobie po prostu ładne kółko. Gdyby farba spod spodu była sucha, byłoby oczywiście dużo łatwiej nam to zrobić, no ale niestety musimy trochę popracować również na mokrych podkładach. No dobrze. Mamy w miarę okrągły kształt. Oczywiście będzie można to jeszcze, jak obraz będzie suchy, nieco skorygować, żeby już było tak perfekcyjnie, tak jak chcemy. I przechodzimy do kolejnej latarni. Czyli podobna sytuacja jak poprzednia, ponieważ ta latarnia będzie już mniejsza. Zwróćcie uwagę na perspektywę zbieżną. Co ta perspektywa oznacza tak naprawdę? Że te latarnie muszą zbiegać się do jednej linii i muszą wzdłuż tej linii tak naprawdę się pojawić i zmniejszać tak samo jak drzewka. Więc kolejna latarnia będzie na tym poziomie, kolejna tu będzie mniejsza i ostatnia pojawi się tutaj. Zobaczcie, te odległości zaczynają się zmniejszać, ale zmniejszają się również same proporcje latarni. Dobrze, weźmiemy znowu sobie tą większą szpachlę i spróbujemy ładnie
znowu wyznaczyć wysokości. Ta latarnia będzie niższa. I tutaj też popatrzcie, gdybyśmy chcieli narysować taką kreskę, która będzie stanowiła wysokość latarni, tak aby zbiegały się one do tego jednego punktu zbiegu, czyli do perspektywy zbieżnej, muszą być coraz mniejsze i coraz niżej się kończyć. Wówczas zachowamy taką prawidłowość malarską i patrząc na obraz będziemy mieli takie wrażenie, że rzeczywiście mamy do czynienia z horyzontem, który gdzieś tam zanika nam w tle. I tak jak już mówiłam, ta ostatnia musi być naprawdę już taka malutka. Dobrze. Ciężko się czasami pracuje na takich bardzo grubych powierzchniach, ale jest to również taki dobra taka lekcja, dobry rodzaj pracy. Czasami musimy po prostu namalować dosyć szybko obraz za jednym zamachem i musimy wiedzieć również, jak pracować na mokrym tle. Dobrze. Tutaj troszeczkę sobie możemy zawęzić, żeby ta latarnia nie była za gruba w porównaniu z tymi, bo pamiętamy cały czas o tym, że one się zmniejszają, ale również muszą się zawężać. I teraz to, co mieliśmy przed chwilą, czyli wydrapujemy sobie od razu, może mniejszą szpachelką będzie nam wygodniej, wydrapiemy sobie te nasze kółeczka, ale już zobaczcie, znacznie mniejsze i też łatwiej nam będzie tą farbę w mniejszej ilości położyć. To samo tutaj się będzie działo, jeszcze mniejsze będą. No a przy tej ostatniej to już ledwo takie dosłownie widoczne fragmenciki. No dobrze, czyli znowu staramy się przetrzeć, chociaż na tej szmatce już prawie nie ma pustego miejsca. Pracujemy bardzo intensywnie. Na końcówkę szpachelki staram się na końcówkę tym razem bardziej, popatrzcie, nabierać farbę. Wówczas będę mogła ją ładniej rozciągnąć w kółeczko. Przecieram cały czas, żeby uzyskać jak najczystszy kolor. I jeszcze odrobinkę dodajmy. I jeszcze mniejszy tutaj. I malutkie, najmniejsze na samym końcu, ledwo dotknięcia. I w ten sposób my, kochani, dokładnie widzimy, że jest to taka sama latarnia, tylko zmniejszająca się, prawda? I widzimy również bardzo ładnie pokazaną wówczas taką perspektywę właśnie zbieżną przedmiotów oddalających się od nas. Pada deszcz na naszym obrazie, w związku z tym wszystko, cokolwiek się tutaj nie dzieje, musi mieć swoje odbicie w tym deszczu. Nasze latarnie, ciemne latarnie również powinny mieć odbicie i o tym musimy pamiętać, więc delikatnie teraz szpachelką powprowadzam sugestię odbicia tych latarni w wodzie. No i teraz światło, które się tutaj intensywne pojawiło, również musi mieć swoje odbicie, więc ono nam się również takie poparcie rozmazane, co prawda, takie sugestywnie jedynie pojawi, ale musi się pojawić, ponieważ obraz nie byłby taki prawdziwy. Oczywiście za każdym razem czysta kolorystyka. To światło niech będzie takie rozproszone. Możemy tą szpachelką popracować również w boki. Nadamy jej tutaj
takiego właśnie blasku idącego w stronę również tego ciemnego naszego chodnika, ponieważ przecież to światło ingeruje wszędzie. Dobrze. I obiecałam Wam jeszcze, że pojawi się postać. Tutaj będzie szła postać z parasolką, która pokaże nam, że wcale to wszystko nie jest takie tutaj bez życia, że pomimo deszczu pojawiają się również osoby idące sobie, po prostu spacerujące, być może również w tym deszczu. Chciałabym, żeby parasolka pasowała nam do reszty obrazu. Może zrobimy ją więc po prostu czerwono-różową, w takiej kolorystyce ciepłej. Będzie dobrze widoczna. Postać będzie częściowo wówczas zakryta, niewidoczna, otulona tą parasolką. Zasugerujemy jej kształt ładny. Natomiast samą postać delikatnie, popatrzcie, jeszcze rozjaśnimy od strony samej latarni, ponieważ stąd idzie to główne źródło właśnie światła. Samą parasolkę również od tej strony możemy rozświetlić i całą delikatnie postać. Niech ta postać również odbija się w wodzie, ale koniecznie również, popatrzcie, parasolka, która również musi mieć swój refleks. I jeszcze światełka, które stąd się mają prawo gdzieś pojawiać na chodniku. I tutaj. Spróbujmy jeszcze delikatnie pododawać sobie nieco świateł wokół naszych latarni. Trudno jest nam stworzyć mgiełkę na czymś tak mokrym, ale zawsze możemy troszeczkę taką techniką nakładania szpachli, zupełnie tak kancikiem, boczkiem, pokazać również jakieś dodatkowe jeszcze refleksy świateł. No dobrze. Odrobina jeszcze tutaj rozjaśnienia przy wystających elementach drzew. Dobrze, kochani, ponieważ do czynienia mamy z deszczem, na koniec spróbujmy delikatnie pochlapać jeszcze nasz obraz, pokazując, że ten deszcz pięknie rzeczywiście się tutaj delikatnie pojawia. Jak to zrobić? Potrzebujemy sporo wody, odrobinę jasnej farby, może to być biała, z kapeczką dosłownie tego naszego jasnego błękitu, ale chciałabym, żeby ten kolor był naprawdę taki jasny. I tutaj, popatrzcie, na palecie zrobimy kałużę. To musi być taka naprawdę bardzo rzadka farba. I teraz taką rzadką farbą spróbujemy po prostu pochlapać. Popatrzcie, nasz obraz. Sprawimy, że deszcz będzie pięknie spływał z niego od góry. W ten sposób wszystkie dodatkowe kolory w bardzo ciekawy sposób połączą się ze sobą i teraz już nie ma żadnej wątpliwości, że mamy do czynienia z deszczem. No dobrze.
Na tym chyba możemy zakończyć dzisiejszy szalony wręcz obraz. Pojawiło się mnóstwo fantastycznych technik. Mam nadzieję, że również mnóstwo fantastycznej zabawy dla Was. Bardzo polecam. Pobawcie się i namalujcie grubymi fakturami, mocnymi, czystymi kolorami park w deszczu oraz spacer w tym deszczu. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam do kolejnych filmów.